Cześć, tu Karol, czyli połowa duetu Pryzmatycznie. Witajcie na naszym kanale. To już drugi taki nietypowy odcinek, bo zazwyczaj nagrywamy podcasty i one są oczywiście też dostępne na naszym kanale, ale tym razem pokazuję własną twarz, bo będę reagował na długi, bo 45-minutowy gameplay do gry Hogwarts Legacy, czyli Dziedzictwo Hogwartu. Gry, która dzieje się w uniwersum Harry'ego Pottera i będzie miała premierę już 10 lutego, także nie mogę się doczekać, co w tym gameplayu jest. Mam nadzieję, że też jesteście podekscytowane i podekscytowani. A jeśli chcecie znać szczegóły dotyczące tej gry, na czym będzie polegała, co tam będzie można robić, ile będzie kosztowała, jakie będą dodatki do tej gry, jakie wersje, to zapraszam do mojego poprzedniego filmiku na ten temat, który też jest na kanale i podlinkowałem go też na dole w opisie tego odcinka. Także gorąco zachęcam. No i oczywiście zachęcam do odsłuchania naszego 10 odcinka podcastu, w którym z Mariuszem rozmawiamy o grach komputerowych i o tym, jaki jestem w nich beznadziejny. Więc oglądając ten filmik też pamiętajcie o tym, że ja się nie znam na grach, jestem w nich bardzo kiepski. Nawet jak już gram, to zazwyczaj idzie mi tak źle, że sam się tym męczę i przestaję grać. Więc no pamiętajcie o tym, nie musicie mi pisać w komentarzach, że się nie znam, bo ja wiem, że się nie znam. A raczej komentuję to jako fan Harry'ego Pottera, książek, filmów, ale nie fan autorki, o czym też mówiłem trochę więcej w poprzednim odcinku na temat tej gry. No dobra, to zaczynamy. Miesiąc temu był udostępniony, opublikowany ten gameplay. Obejrzało go już ponad 4 miliony osób, więc nieźle. No więc obejrzyjmy go i my. Co nam tutaj pokażą? What's up, everybody? Welcome to the first Hogwarts Legacy gameplay stream. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Software, and we've got a lot of really exciting stuff to show you today. But before we get into showing you the game and gameplay, I have a few wonderful guests that I need to introduce you to. First up, we have our community guest host. He brings you the latest and greatest in Hogwarts Legacy content. He's the local Merlin conspiracy theorist. Guilty as charged, yes. One half of Expecto Go, Yeah. James Whitehead. Thanks, Chandler. Hej, jestem po polsku napisał. I'm James Whitehead of Expecto Go, bringing you guys the latest and greatest in Hogwarts Legacy. Nie wiem, czy zostawić polskie, czy And, przełączyć na I am angielskie. one half of Expecto Go, the better half, my wife Sue, represents that other half. So I'm excited to be here. Dobra, niech będą jeszcze polskie. Avalanche Software for I cannot wait to go over this game. I just gotta say that. Welcome, thank you for being here. And we've got two people from the studio, just two of the many people bringing this thing together, the magic of Hogwarts Legacy. Game director Alan Tu. Hello everyone. and Mam tylko senior nadzieję, że to nie environment są artist takie and automatyczne Hogwarts napisy expert, Boston tłumaczone Watson. przez Google. So thank Ale you wygląda na to, że for nie. taking time out of your very busy schedules right now to sit down with us to help us show everybody gameplay. Andrew, who is going to be doing all of our gameplay capture today, is going to be handing you the controller. Oh my gosh. All right, I won't break anything. Okej, czyli kontroler, nie So joystick. what are we looking at right here on the screen? These are your Dobra. presets. So a lot like other games, there's some initial settings that you can choose for your character that just kind of get them into like the ball. Dobra, już muszę tu przerwać. Super, że są jakieś takie już predefiniowane postaci i wyglądy, które potem jeszcze można edytować. Ja się zawsze tak zastanawiam i też ciekawi mnie, jak wy macie, bo jeśli już gram w jakąś grę, to z jednej strony chcę, żeby było jak najwięcej możliwości takich własnych ustawień postaci. Im więcej szczegółów, że tam wiecie,
są czasem takie gry, a może i większość, nie wiem, bo się nie znam, że można dosłownie, wiecie, każdą centkę na twarzy i jakby rzęsy, usta, nos, brodę, policzki, uszy, dosłownie, że po prostu każdy fragment można bardzo szczegółowo ustalić. I z jednej strony zawsze mnie to tak ekscytuje, bo sobie myślę, wow, to teraz spędzę, zrobię to bardzo szczegółowo, dokładnie. Wiecie, każdy jeden wygląd i każde jedno ustawienie muszę sprawdzić, zanim podejmę tak ważną decyzję, którą ostatecznie wybiorę. Więc zaczynam tam kombinować, ustawiać, wszystko zmieniam, co się da. Próbuję znaleźć takie najlepsze ustawienie. Po czym jednak dochodzę na końcu do wniosku, jak już spędziłem w tym 3 godziny, że właściwie to predefiniowane ustawienie było najlepsze i często wracam po prostu do tego, które było na początku, tracąc jakby te wcześniejsze godziny, których już mi nikt nie odda. Więc no z jednej strony liczę, że będzie można to dużo ustawić, ale z drugiej pewnie będę jakąś standardową postacią ostatecznie, może z jakimiś tylko drobnymi zmianami. Także zobaczymy. Ballpark of what you want to be, who you want to be, and what you want to change. Oh man. And then once you're in that ballpark, all the other tabs let you dial that in, be exactly who you want to be. It's our goal with this is to make sure that for anyone that fantasized about bringing themselves to the school for the very first time, that they feel like they have the options in order to represent who they are and essentially bring themselves to Hogwarts or whatever character they want to bring to Hogwarts. Oh my God, and options galore. Do you mind if I try to put myself in here right quick? It's all about you Okay. All right. So, yeah, that's me. Fajnie, That's że me. są różne We're here, typy we're here. postaci, That's me right there. All right, so różne kolory skóry, różne... Let's look at everything. Chciałem powiedzieć, że sylwetki, ale chyba sylwetki nie aż tak bardzo. All right, so what are we looking at with this option over here with the tab? I see face stuff. Okej, So a lot of kształt different faces that twarzy. you saw in the previous screen, all those faces are choices that you have here. So you can now you're just kind of getting into the details in your face shape, in your skin color, and then. No pewnie każdy kształt twarzy wypróbuję i potem wrócę do tego, który był na początku. Okej, czyli są też okulary do wyboru. Ja jakoś nie jestem fanem okularów, więc pewnie nie będę ich nosił, to już mogę powiedzieć od razu. Ale pewnie zobaczę, jak to będzie wyglądało. I też można te okulary później w grze sobie też, nie wiem, czy kupić, czy założyć. Tak, czyli jakby no nie ma tu Harry'ego Pottera, ale w sumie jak ktoś będzie bardzo chciał, to może sobie stworzyć Harry'ego Pottera, a przynajmniej kogoś podobnego do Harry'ego Pottera, czy innych postaci. Just some of the options, I'm assuming? Yeah, so through the course of the game, there's a lot of different options that you'll keep unlocking. Okay. So as part of kind of like gear for the character, there's lots of different classes. There's even masks. There's all kinds of things over the course of the game. I like how it's all Victorian era, though. Yeah, right up front. Very Such a good authentic. call. Such a good call. Oh my gosh. All right, so now. Fryzura i kolor włosów. I spend a lot of time here just like dreaming about my different characters. Czy jest fryzura Karen? The thing I'm always amazed by whenever I see any aspects of Hogwarts Fajne te Legacy włosy. character creator is just the Podobają mi się. texture. And like you even adding Tak, the bounce with rzeczywiście the tutaj hair moving widać, że one around. są takie bardzo You know, that kinda looks like szczegółowe. Hermione a little bit. O, co jest Hermiona, tak. And we can just go, can I go like Tonks purple or green a little bit? Absolutely. Oh. Yo, this is so cool. Oh, I like that. That is cute. Oh, okay. Dready, no dobra. Little behind the Nie, scenes. fajnie, I że used są to te have różne this type opcje. of hair, like, Chociaż pewnie no w wielu grach to jest. I wanted silver tips, so that was the closest I got to any color, but oh my gosh, this is so cool. So you Bo nawet w niektórych grach jeszcze bardziej szczegółowo można fryzury robić, bo są różne rodzaje fryzur, ale jeszcze jest osobny paseczek na przykład do długości włosów, bo These are można more sobie subtle przesuwać. options. We've got freckles, moles, different things like when it comes to your complexion, like darker eyes, maybe like some shading on the cheeks. Oh man.
You guys literally thought of everything with this. Yeah, I do have a bit of fun with that. And then the scars Jeszcze są are one of those options where, blizny. you know, Harry had his own unique Yeah. scar, but you can come in with different scar options. Yeah. Oh, wow. Look at Okej, to jeszcze to, co na razie powiem, to trochę szkoda, że jest tylko jeden typ sylwetki z tego, co widzę. I jak patrzyłem do tej pory na gameplaye, to też postaci miały głównie jakiś jeden typ sylwetki, czyli raczej taki szczupłe. Szkoda, że tu nie ma większej różnorodności, a już tym bardziej, że jako postać z gry, jako bohater, bohaterka, nie możemy sobie trochę tej sylwetki wybrać. Bo to by było fajne i nawet nie mówię o tym, żeby było miliard tych rodzajów sylwetek. Ale nawet tam, nie wiem, 4-5 rodzajów, to myślę, że byłoby spoko. Zastanawiam się też, czy można tu wybrać jakąś postać, która będzie pochodzenia azjatyckiego na przykład. Bo tutaj tego nie widziałem na początku, kiedy on wybierał, ale możliwe, że tam jeszcze gdzieś na końcu były, tylko on tego nie pokazał. Ale fajnie by było, żeby tych reprezentacji tutaj było trochę więcej. Jeśli ich oczywiście nie ma, bo być może są. that. I didn't even see that. Oh, those are my favorite. The eyebrow scars. Yeah. Love those. Love Yeah. those. You look kind It's of a like, classic. yeah, you look kind of just like tough. But so now we're over here. Oh man. Okej, kolor oczu, Guys. kolor brwi. This is so sick. Szkoda, że Again, getting more te subtle kolory nie są here, tu jakoś you tak know, really, narysowane, dialing tylko in that face. Tylko dopiero przesuwając suwaczkiem możemy sprawdzić, co to jest za kolor. Fajnie by było, gdyby jednak ta paleta barw była i żeby można było od razu klikać w te, w które się chce, to by było pewnie ułatwienie. No, kształtów brwi sporo, niestety, bo pewnie ja będę wszystkie klikała, potem będę chciał wrócić do tego, który był na początku i nie będę wiedział, który to był. I zostanę z jakimiś dziwnymi brwiami. To really get your. I don't know how revealing I want to be with my facial features now. Just like, yeah, I kind of have a big face. Bardzo Yeah, my lubię etap eyebrows tworzenia kinda własnej kinda low. postaci, bo czuję, że But, wtedy I mean, rzeczywiście jakby wchodzę w tę grę have so i że many to będę grał ja. options to start the game. Nawet jeżeli ta postać, którą tu stworzę, nie będzie mnie przypominała, bo zazwyczaj nawet jak bardzo chcę odwzorować siebie w grze, to mi to nie wychodzi. Czasem nawet już nie próbuję, ale i tak czuję wtedy, że to jestem jakby ja, że to ja dołączam do tej gry i ja gram i że to jest mój świat. Więc bardzo ten początkowy etap lubię. I feel like I'm going to be here like forever. You and me both. And then this final Też tab będę tu here bardzo is where you długo. kind of bring Nie your wiem, whole czy character together. wiecznie, You know, ale this is where you finalize everything. You're not choosing your house here. Okay. That's not yet. That was a theory. But you know, here's where you bring you choose voice 1 or voice 2, which is more kind of a masculine or a feminine voice, and then even within that, changing your pitch, with the pitch slider. It's a subtle slider, Yeah. but you can hear it, concerned about. That was quite something. and so you can kind of make out the differences. But yeah, you choose which kind of voice that you want. Be able to help. super, że są dwa rodzaje głosu. Jeden bardziej stereotypowo męski, drugi bardziej stereotypowo żeński. Tak bym to określił. Fajnie, że nie napisali, że to jest głos męski i żeński. Tylko głos 1, głos 2. Bo to też nie jest od razu taka łatka. I fajnie, że można sobie też potem wybierać jeszcze wysokość. Co tu jeszcze mamy? Poziom trudności. Znając życie, to ja będę grał w normalnym trybie, który potem się okaże dla mnie za trudny. Więc pewnie się poddam w jakimś momencie gry i już do niej nie wrócę przez jakiś czas. Więc pewnie tak to będzie. No ale cóż, zobaczymy. You'll be selecting your difficulty here. For today, we'll just go normal because Andrew's going to be taking us through some of the experiences with combat. Ciekawe, co oznacza ta pierwszy poziom trudności, czyli story. Czy tam nie będzie jakichś wielkich wyzwań na przykład, a bardziej się skupimy na tym, żeby przejść te historie, ale bez jakichś trudnych walk, questów. Ciekawe, nie wiem, może znacie, może wiecie, na czym to polega, jeśli gracie w inne gry. That later. And we can talk a little more about difficulty, yeah, with combat and how that plays in. That is But a I big think question. the important thing here is like if
for people who aren't A, gamers, tak, czyli especially, skupienie się na Right. historii. Story mode is a way to get into this without being worried about like, oh, do I need to be good Bez at tych games? No, questów. just enjoy this game. It's, And I would put expecto and then go. We're good. We're good. Awesome. and then whether you want to be witch or wizard. Amazing. What do you think? To też mnie zastanawia, bo mamy tutaj do wyboru czarownicę i czarodzieja. Czekajcie, bo tu chyba coś Character zasłonięte creator, jest. we're I'm good. I Tam let chyba me było witch coś or wizard. zasłonięte, czy nie? We're good. We're good. Awesome. And then Tak. whether you want Ponieważ w Harrym Potterze chyba było tak, że czarownice mieszkały osobno i czarodzieje osobno, to pewnie to jakby zdecyduje o tym, z kim chcesz mieszkać, nie? Jeśli z czarownicami, czyli z dziewczynami, kobietami, to wybierasz witch, jeśli wizard, no to z chłopakami, że tak powiem. Dobra. Już chyba rozumiem. to be witch Chyba or o to wizard. chodzi. Amazing. What do you Czyli think? to nie Character creator? determinuje We're good? jeszcze, I'm good. w jakim I'm domu like, yo, let's będziesz. explore Hogwarts and let's get into some All right. Through the magic of using a dev kit, we're going to be loading up a save a little later in, so that we can show you more about Hogwarts and give you that taste of combat. All Dobrze, right, Andrew's pokażcie. got some gameplay pulled up for us here. We are starting out, James. Okej. Najpierw zobaczymy, co się dzieje na ekranie, zanim oni dalej będą mówić. Mamy po lewej mapkę. Super, że jest mapka, ale mnie pewnie nie pomoże, bo i tak się będę gubił. No ale przynajmniej widać na niej, z tego co tam już widzimy, jakąś tarczę, więc pewnie jakieś tam elementy będą. Co na tej mapie się znajduje, gdzie jakieś elementy ważne dla gry strategiczne są, więc będzie łatwiej do nich dotrzeć. I jakieś symbole po prawej. Podejrzewam, że tu jakaś siła czy zdrowie i jakieś zaklęcia, bo widzę tutaj różdżkę, więc pewnie to będą zaklęcia. There you are. You're wearing the House Fanatic robes from the account linking. Thank you. I do look good. And this is our first look at the Hufflepuff common room, I'm assuming. I mean, dorm room. The dorm room. Yeah. This is awesome. But Alan, czyli to jest dormitorium Hufflepuff. Because this is our first look. Yeah. So right now we know there's been a lot of questions about Okej, jest sowa, about pewnie nie the Hedwiga. HUD, because this is the first time we're showing it. So kind of going over it from right to left, on the bottom right is what we call our spell diamond. So those are, everything that you see in it are slottable spells. So we have over 20 slottable spells that you can earn over Okay. the course of the game. No, czyli mamy już ponad 20 zaklęć, które można w trakcie rozgrywki przypisywać. Z jednej strony super, ja jako osoba, która nie umie grać, widzę, że to już będzie trudne dla mnie, bo ja nie potrafię obsługiwać, wiecie, tego joysticka, ani klawiatury, ani myszki podczas gier, bo oczywiście tak normalnie to potrafię. Ale podczas gier nie, więc pewnie będą mi się wszystkie zaklęcia myliły. Kiedyś grałem w jakąś grę, ale nie pamiętam jaką. I miałem wydrukowaną listę wszystkich skrótów w grze. Ale i tak nie szło mi to za łatwo. Więc no tak jestem beznadziejny, że tyle zaklęć to pewnie będzie dla mnie duża trudność. Ostatecznie pewnie będę przypadkowo używał jakichkolwiek i liczył, że zadziałają. Zobaczymy, na ile to będzie skuteczne. Okay. And that's where the player can place them and use them and access them very quickly. To the top left of that is you'll see the Czyli D-pad, swoje ulubione and zaklęcia on the można left is an jakby eyeball, and on the right is a bit of a przypiąć grid. tam jak. So the eyeball is an example of one of, not a slottable spell, but what we call an essential spell. There are certain spells that are used in very specific contexts or that we just want on the controller at all times. And Revelo is one of those. That's left on the D-pad. On the right on the D-pad is that grid represents where you might slot spells. And so right now, today, we're not going to be going into the spell slotting menu because we feel like there's a lot of spoilers there, you know, like what are all the spells and what can we do? I would like spoilers, but I understand. Czyli nie but we poznamy do want to make sure wszystkich there's still zaklęć some jeszcze. goodies left to share with everyone. And then on the left side, that thing that has the L1 button next to it, that's another thing where we don't want to spoil, but basically that's where you access your tool wheel. So there's a lot of magical tools that you're going to be kind of root. Okej, czyli R2 to będą zaklęcia, a L1 to będzie jakieś dodatkowe narzędzia w tej grze. To pewnie na tym kontrolerze.
Na running klawiaturze over the pewnie course of będzie the game. inaczej. And so that's where you would access them rapidly. Is Koło our tool narzędzi. wheel. Okay, cool. There are a few things that I left off the table on the right. The green bar is your health, and basically there's a potion next to it. That's how you might heal. The bar above it, we're keeping a secret for now. I Okej. apologize. Pasek na dole, czyli to zdrowie, a powyżej to pewnie będzie coś z tą starodawną, starożytną magią, bo ten płomyczek właśnie tę magię ma reprezentować. Więc to pewnie będzie tego dotyczyło. And all the way on the left is our minimap with a kind of overhead view of where you are currently in your common room that updates as you travel through Hogwarts and beyond out into the world. And for those fans out there that aren't a huge fan of minimaps, because we know they exist, there's also options to remove the minimap and turn on or off different elements of our HUD. Ja pewnie ją usunę, żeby bardziej się poczuć w Hogwarcie, ale pewnie potem się będę gubił, więc włączę mapę, That's what you're seeing there. And this is ale our będę się HUD. dalej gubił. Also, Andrew's giving us a good look over here. I No i want to tak call out. będzie trwał mój I'm a koszmar. big fan of the bedside tables in the dormitories. Very nice bedside tables. They are nice. Jestem ciekaw, pewnie nie, ale fajnie było, gdyby można mieć samodzielny pokój w Hogwarcie. Czyli nie taki wspólny, że tam się śpi z innymi ludźmi, tylko że taki zupełnie swój, który można jakoś udekorować, wiecie, postawić meble. It's bedside tables. Yeah, The honey-colored wood was mentioned in the writing. It's part of lore. it's part of lore. There we go. All right. So now we're walking out into. We really tried making these low-ceilinged dorms to give you that Badger set Yeah. sort of And feel. the first thing I know is the music. The score is amazing with this. Gorgeous. And I'm calling out here. Wspólny pokój This is unique Hufflepuff. music that you're hearing for the Hufflepuff Common Room. Go back to those Common Room videos we released. You'll notice the music's a little bit different, and that is entirely intentional. Czyli każdy pokój wspólny, w każdym dormitorium będzie miał inną muzykę. A little bit differently. So you can customize that experience right away. Ale widać, że jest tu zielono, dużo roślin. So I mean, beautiful design. We could spend like the entire rest of the stream just in the common room here and talking No, about wygląda it. I'm fajnie. sure Boston and James could be like just geeking out over. All the details. Tańczące kaktusy. To chyba ta zabawka, co tak dzieci się bały na TikToku. Hanging vines, even the dancing badgers on the To są It's a borsuki. real earthy vibe. Yeah. It's very, very earthy. Which is Nie, like nie widzę elements for each borsów of the houses, tańczących, right? ale były Hufflepuff is tańczące earth, Ravenclaw's air, Gryffindor is kaktusy. fire, and Slytherin is water. We Wow. really leaned into that for each common room. Wow. So if it feels earthy, we've got a little earthen passageway. That's what we were. Hopefully, it should feel very familiar. Yeah, it does. It does. But I know you don't want to leave, but we're gonna be leaving. Thank you. I understand. Whoa, the sound effects though. Like, looking back at the past trailers, it was just music, but kind of hearing how Hogwarts is now. It's so cool. Very tactile. Yeah. Andrew's going to make use of one of Tak, our rzeczywiście spells, te Revelio. dźwięki są fajne. Use Revelio right here because there's a little magic going on. You notice a little something there. Yeah. So these are something that we kind of interchangeably call Revelio pages or lore pages. And you'll notice a bunch of things pop up on the screen. Yeah. You see that we got some XP. XP Czy było for it. punktów And you can also see that we've doświadczenia? advanced something called like a field guide challenge up in the corner. So I want to talk about that a little bit. So we Ale rzeczywiście, bo w poprzednim odcinku, podlinkowany na dole, mówiłem trochę o muzyce, że jest bardzo fajna i taka klimatyczna i że jest napisane specjalnie do tej gry, ale jednocześnie nawiązuje do muzyki, którą znamy z filmów, więc jak ją słyszymy, to od razu to nas przenosi do tego świata i od razu jakby czujemy, te wspomnienia wracają. Ale też bardzo fajne jest to, że rzeczywiście i też w tych filmikach ASMR, czy ASMR, nieważne, że też słychać takie bardzo szczegółowe dźwięki, typu właśnie, że ktoś idzie, że szumią drzewa, że wieje wiatr, że jakby wszystko tutaj ma jakiś swój dźwięk i to jest bardzo fajne, że jakby ta szczegółowość jest duża i można się poczuć tak bardziej zanurzonym w ten świat. we had to ask ourselves, what? Continue. I'm sorry. Continue. There may be something you may or may not be able to tickle there. Yeah. But in our game, we had to answer the question, you know, we're a late fifth year. What does that mean? No właśnie, co to oznacza, że dołączamy na 5. roku i jak mamy to nadgonić? Co robiliśmy wcześniej przez te wszystkie lata?
Czy już znaliśmy magię i byliśmy w innej szkole, czy nie byliśmy w innej szkole, czy po prostu byliśmy w jakiejś zamrożone i po prostu się nagle ocknęliśmy i mówią nam, a dobra, jesteś już stary, to na 5. rok pójdziesz, ale uczysz się wszystkiego od nowa. Dziwne to jest. Mam nadzieję, że nas jakoś do tej historii wprowadzą i że będzie uzasadnienie dla takiej decyzji. How do we catch up to the other students? Okay, okay. And so we have an answer to that question, and it's given to you by the staff. So there's something that we call the Wizard's Field Guide that's granted to you early on in the game. And the Wizard's Field Guide is how you actually... Ja oczywiście jako osoba nie znająca się na grach cieszę się, że będzie ten przewodnik. Chociaż podejrzewam, że dla mnie to i tak będzie za mało. Ale zobaczymy. work on catching up with the other students. So Andrew, if you hit pause for me up here, before you push forward a little bit, you can see in our pause menu, it's got this book theme. Wow. That's your Wizard's Field Guide, and you can see your house kind of crest in the middle, overlaid yeah. over it. Okay, Right? And you okay. can see that on your level as well. So that the field guide has this magical property of looking out into the world around you. And the reason why it's on loan from the Ministry of Magic and the professors So have cool. granted it to you as a late 5th year student is because they want it to help you catch up to the other kids. And its magical property is to discover different opportunities to learn and grow all around you. So the way it works is, as you discover gameplay in the game, it actually recognizes that as a challenge, which is kind of On the bottom. locked into there. Okay. And Andrew, if you go in there, Super, czyli tutaj mamy różne mapy, mamy nasz poziom, mamy jakby dom, do którego jesteśmy przypisani, pocztę sowią, różne questy, ustawienia, wyzwania, jakieś przedmioty, które zbieramy, ubiory, no i jakieś talenty. you'll see different types of challenges that are combat challenges, quest Wow. challenges, Ah. exploration challenges, and you can see field guide pages are on there as well. Yeah. So 1%. Super, czyli jakby wchodząc w to mamy jeszcze kolejne kategorie i na przykład w tych challenge'ach mamy jakieś walki, questy, eksploracje terenu, mamy te żółte strony i mamy ten pokój, jak rozumiem, życzeń, Room of Requirement, o którym była mowa w poprzednim odcinku. that entire category is one of the ways that the book itself kind of fills out into the school and spills out into the school and kind of hides mamy itself in ogólny different types of progres challenges and different things to pokazany do w around the początku. school that you're actually going so to cool. interact with to help you grow as a wizard and practice your spells. And so that thing that we just saw is not just a field guide challenge and a way to earn Yeah. XP. It's also something that that players can use to learn about the school as they're traveling around. They spot these little secret facts and they can kind of play a little bit of a game discovering all of them. And there are over 100 field guide pages just in Hogwarts alone. So. Little glimpse of the grand staircase Yeah. here. Podoba mi się to. Circular staircase. All Okej, tam są jakieś zielone płomyki, widziałem. Nie wiem, jest też zaznaczony na mapie, od razu po lewej stronie koło tej strzałeczki fioletowej, którą jest nasz bohater. Też jestem ciekaw, co one robią. Podejrzewam, że to ma związek też z tą starożytną magią. Ale zobaczymy, może nam powiedzą. portraits. Yeah. And I did notice the flue flame just ignite right there, which was so cool. Yeah. Oh man. Fast travel points there. House hourglasses. We had to. How much fun was it designing those and putting all Oh, they're those in there? gorgeous, but But that they're there just like in the books. Yes. Right It's next a to nod the to Great lore. Hall. it's a nod to Yeah. lore. House points is not a core mechanic or system in the Yeah, game. It is we didn't turn it narratively. into like a gameplay system, but it's definitely present throughout our narrative. And there are lots of choices where Okej, czyli ten system punktacji, jak rozumiem, on w narracjach i w fabule gry będzie się pojawiał, że jakieś tam domy mogą dostawać punkty, ale te punkty nie będą jakby tak bezpośrednio zależne od tego, co my w tej grze jako bohaterka robimy. Tak to rozumiem. we want to nod Że to będzie to jakieś takie things poboczne that bardziej aren't niż necessarily będzie gameplay miało systems, jakieś takie but we znaczenie. nod to them as part of the narrative. Over to the right Part of the there, wizard Andrew world. was teasing. That's the Great Great Hall Hall. over Yeah. through those doors. Again, we're not going there. He's just kind of like. O, wielka sala. "Ah." Ale nie wiem, czy w tym pierwszym gameplayu albo w trailerze nie pokazali już trochę wielkiej sali. Aczkolwiek to było sprzed 2 lat. Więc podejrzewam, że może coś tam się jeszcze zmieniło.
Cool, cool. Okej, tu znów latająca Here's another żółta collectible strona. page, you know, just again showing you like just these things around Hogwarts that you can do and pick up. O, And i ta muzyczka, lubię to. That's a Lubię shot ten straight from motyw. the trailer too. Just that part right there. I recognize we that. might be giving you a little fan service here with callbacks to those. So And this must be summertime because I noticed these are the summertime windows. These windows will change with the seasons. Yeah, the detail they put in this is Fine. kind of, I get surprised by it all the time. That's didn't a even know that was a sentient thing. magic castle. So Oh man. And we're going out. Look at that. Okej, jesteśmy na This is where the zewnątrz, na students would normally kind dziedzińcu. of congregate, just to kind of chill out, play, meet each other outside of the Great Hall before and after meals. and I love the way that when the castle Fajnie to interconnects to that it interconnects outside, inside. There are pathways on both sides of things, so you really get a sense Znowu of ten scope płomyczek. to how big this castle And when is. you see things like you'll notice a bridge over there. That's a place you can go to and cross. Like Yeah. everything that you see is a place that you can visit. Wow. we put a lot of effort in making it feel really alive, not just with student population. Od razu się zastanawiam, czy można na ten wejść, na ten most, na tę barierkę wejść i skoczyć. Mam nadzieję, że nie wiem. Może tak, a może nie. But even just the greenery and stuff. Ale dobrze, że jest barierka, And this castle's been here której for nie można hundreds of przeskoczyć, years, bo so inaczej just bym kind of spadał. The moss and all the trees that have overgrown it, and Oh my gosh. that landscape, that This Scottish. location might look a little familiar to you. I thought I recognized it. I believe this is from the Spring ASMR, and yes. Ale też widać, że to światło tu fajnie działa. Widać, z której strony ono pada na bohatera, bo wtedy ma jaśniejszą pelerynę, akurat padało na jego plecy. A jak widzimy go bokiem czy z przodu, to widać, że jest wszystko ciemniejsze, co pewnie jest standardem w grach. No, ale fajnie, że o takie szczegóły też zadbali. Yes, so that puzzle right there, that view, Andrew is taking us right back to I am that. going to tell Andrew not to interact with that puzzle and to keep moving on. We can't spoil everything. We can't give you everything, right? Hogwarts. Okej, wchodzimy do kolejnej sali. Oh my god. But this is this grand entryway right here coming down into a really kind of central area. Yeah, we're coming upon the central hall, and we pointed out the greenhouse outside, and we'll notice when we get down there that it's on the right. This is a big hub of the school. Like it's a big castle, but Super, że są barierki przy schodach. Jak słuchaliście i słuchałyście 10 odcinka naszego podcastu z Mariuszem, each direction, you know, to ja tam mówiłem, jak grałem w Wiedźmina, że nie mogłem wejść po schodach, bo nie było po bokach barierek, więc ja wchodziłem i cały czas spadałem z tych schodów, bo nie potrafię koordynować myszką i klawiaturą. green over there, so the greenhouse is over there. Transfiguration courtyard, you know, the library straight ahead. So it's kind of the hub Oh my of a lot god. of the castle. Even the color visually, you can just tell, okay, green, Oh, green, go that way. Oh my I god. should, a lot of it'll be subconscious, but Yeah. it'll help you really learn the castle and feel like you know your way around. Zobaczymy, ja się pewnie nie nauczę. It's not to say that it's easy to learn. All of us here still get pretty lost in it It on a is a daily castle. basis. It It's is. Może mają taki mechanizm w grze, że jak ktoś ma pójść do jakiegoś punktu i widzą, że przez godzinę chodzi wszędzie, tylko nie tam, to że go pokierują dosłownie po strzałeczkach, gdzie powinien pójść. Bo jeśli nie, to nie wiem, jak mi pójdzie ta gra. castle. Great point. I love that Andrew's definitely teasing a lot of things here. I'm noticing he's swinging the camera this way and that. Yeah. He's got this grin on his face over there that's just like, yeah, I know what That I'm statue doing. I know is what I'm from the reveal trailer. There's that dragon. Oh my This god. is another location where the students will gather, you know, and just kind of chill out. And an And, opportunity. Okej, widzę, że ona ma wokół siebie taką złotą aurę, że tak powiem. Złoty krąg. Więc pewnie coś tutaj z nią będzie można zrobić fabularnie. To talk to somebody, get a Yeah. quest giver here. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about.
Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Mnie by interesowało, czemu ona nie szuka tych kluczy. Tylko każe innym szukać. No ale dobrze, nie wybrali tej opcji. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. So those kind of I side hope quests you are really, it's a cool way to interact If you manage to with open a your cabinet. fellow students, with perhaps other teachers. Trochę mi się wydają dziwne te questy poboczne, jakby dawane przez innych uczniów i uczennice. Bo to jest takie nienaturalne, bo jeśli nauczyciel ci daje jakieś zadanie, to jeszcze no okej. Że to jakby no jest takie... W rzeczywistości jakby na co dzień też tak jest, że nauczyciele i nauczycielki dają ci różne zadania. Ale jeśli koledzy z klasy ci dają jakieś zadania, no to jest to trochę dziwne i takie mało wiarygodne. Ale pewnie jakoś musieli w tej grze to zrobić, no więc nie with, będę się you know, czepiał. various things like that, as well as teach you some more of the secrets of Hogwarts, I think. There's a In this little case, bit of that. absolutely. Yeah. So the students are a way to kind of like flesh out the school opportunities around it, what we can do, and then those interactions, different interactions with different characters can also offer different choice points for the player. Okej, widzę, że są na mapie strzałeczki, jak dojść do wieży astronomicznej. Mam nadzieję, że to są strzałeczki, jak dojść do tej wieży. Więc fajnie. Może się nie Some of those pogubię. things can affect things game wide. Some of these affect characters' lives, the ending of the game. And sometimes it's just about you being a little bit of a Sometimes nice just about the guy or just mission. being a jerk. Yes, absolutely. So the scale really varies, but No właśnie, to też a propos tego, co oni mówią, to była tam informacja na stronie internetowej oficjalnej tej gry, mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że jakby tam nie ma takiego systemu moralności, więc zastanawiam się, jak tutaj można podejmować te decyzje i na ile one rzeczywiście mają wpływ na fabułę, na to, czy się ukończy te misje. Czy na przykład jak się będzie niemiłym dla kogoś, to stracisz jakieś punkty? Albo ktoś ci nie pomoże w jakimś questie? A jak będziesz miły, miła, to ci pomoże? Więc no mam nadzieję, że jakiś to wpływ jednak ma na przebieg gry. but those opportunities exist for the player. Wow, look at this. This is the Dada Defense Against the Dark Arts Power. which this is one of my favorite locations in the castle. Just visually, Idzie, że you tak come powiem, in po here and just strzałeczkach. the richness of It is this area very is iconic, very unique Już nie. to anywhere else in the castle. somebody else that we can talk to, notably a younger student. Yeah, she looks like a first year or an 11-year-old. Are you all right? No właśnie, jakaś 11-latka, która daje questy piątoklasiście, to jest dziwne. You know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry to hear that. Everyone hates you. Why? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Nie chciałbym w to zagrać. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because co ty they're nie sprayed powiesz? all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well.
And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if Nie you wiem, czemu caused the smelly situation and they zrobił to responded samo. accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I love that interaction with her because there's so many ways that you can go with that. You can like, you can feel for her, you can be a jerk to her, you can be like, gobstone sounds awful. It sounds like you're just mean. Like, Yeah, and your opportunities to be mean there aren't over. So, they continue. that's a good example of the Gobstones too. I know people are gonna ask, gobstones playable? They mentioned it, right? Yeah. Gobstones is one of the things that is not playable in the game. Okej, I know czyli we've had to rip the band-aid off on a few things. mówiłem, że Honestly, niefajna gra, it's an w której amazing thing on the śmierdząca franchise, substancja how ląduje many ci na things about twarzy. this, like speak to us as fans and that we want to turn into Więc gameplay. i tak się nie będę tym And there were przejmował. calls that we had to make over the course of production of kind of like which things we will and won't include in the bucket, just kind of for the Gobstones, overall health of Wizard's the thing. chest. Those are things that aren't Ale teraz sobie wyobraziłem, jakby wiecie, taka gra jak są te kina 4D albo 5D, że masz tam zapachy, wodę, wiatr. I jakby ten Harry Potter był tak, jak ja sobie to wyobrażam, w jakiejś takiej sali z VR-em i też są różne takie bodźce wzrokowo-węchowe. I grałbyś w taką grę i byś przegrała i jakaś śmierdząca substancja. Ktoś by tam był zatrudniony i ci śmierdzącą substancję na twarz wylewał. Nieźle. featured. Pewnie ludzie by tego chcieli, They're featured chodziliby. within the world, I'm right? glad you Grać w mentioned takie they're gry. a part of the wizarding world. Every single time Part of there was something that students' we regretted because we couldn't include it. We also tried to figure out a way to make sure that it was included in the narrative, included in the stories, make sure that there's a way to kind of like acknowledge it, touch it, you know, and make it feel like it's definitely part of the world. And I know No ja też podejrzewam, że rzeczywiście no, to jest tak wielki świat i tyle można tam rzeczy jeszcze wymyślić, oprócz tych, które już są wymyślone. Że pewnie ciężko byłoby umieścić je wszystkie w grze. Ale liczę, że może będą jakieś dodatki z takich różnych rzeczy zrobione za jakiś czas, albo będzie kolejna jakaś część, w której oni dodadzą nowe gry. here too. We're I see your like, reaction. again, I was like, we're in the Okej, Physics chyba in the Dark. zbliżamy się do I tej wieży recognize that staircase astronomicznej, to czy the jeszcze left nie? where we were just at Andrew was walking by. Nie. I also recognize the Jeszcze widzimy, dragon że at te the kropki very cały top. czas przybywają Oh na my mapie. gosh. being in a classroom, I think this is a good opportunity to talk about how classes work because we've gotten a lot of questions about that. Is it a schedule-based system? Is it to tell us how classes work? Yeah, so ultimately decided not to go the sim route. So I think like one of the speculations was, is there time of day and you know, that kind of thing. Like, can I miss class at this time of day? and There that kind is of a thing. day-night cycle. Yeah, there is a day-night cycle, but everything is very narrative-based, and so there's a big mystery going on in the world. There's something happening in the narrative, and we essentially see it as kind of like chapters in that narrative. Each chapter of which has a set of missions that you can choose between as you're progressing through the game, and classes fit within that structure. So there are mainline things that the players have to do, and then classes also appear on the sides as well as optional things that help you advance your spells. It's absolutely true that classes provide all of your major tools throughout the gameplay, your spells, your major abilities. You get to know the professors. Each one of them has these bespoke kind of events and moments in those missions. And then there are also additional opportunities outside of that through kind of like side classroom missions, essentially, where you can learn additional spells or things that you need in your adventure and also get to know the professors better. And I just want to call out something that Andrew's been kind of showing off, ways to kind of interact with the environment and just engage with the world. And, you know, maybe down there he's sipping some tea with the Victorian high, you know. high society. High society. Yeah, And it's no wonder you like this area because we built it for like the purebloods and the Slytherins. oh, and come on.
Well, like speaking of lived in, like the sound effects again, the chatter of the communication that's happening and the footsteps, like it just makes it feel Okej, more ktoś tam się alive. ścigał na Events like miotłach. that. Brooms going I by just saw a broom go overhead. by. I love that. Ale patrząc na mapkę, to wygląda jakby on się oddalał od tej wieży astronomicznej. The data tower was one example, but no two hallways should look the same in Hogwarts. It has a lot of personality. Every hallway should be a little bit different, and that's mostly to help orient the players, Right, to right. help you not get lost. But this is Hesperus Hall. That's a little nod from the Marauders, a name that came from the Marauders map. But every hallway will have a little bit of a different personality. And Personality, I like that because Yeah, it a gives, lot of it does, like character. Hogwarts has character. Hogwarts is its own character no matter where you go. Yeah, Feels just a little bit different. yeah. Ale no, patrząc nawet na ten fragment, który pokazują, to wygląda na to, że ten Hogwart jest bardzo duży. Speaking of characters, Speaking of magic, Mr. Magic himself. My future poltergeist too. You know, we talked about building on lore too. I know there's that statue over to the side. That's Do you know who that is? Lachlan the Lanky, Yeah, and he's yeah. got his Bowtruckle friend. And I think if players don't know, there's another Well, Revelio page there. Yeah, there's a map of Argyleshire. We know the fat lady hides it there. hides behind it. That's right. The third book. But sometimes a hallway has personality by how it looks, or we just passed a music hallway where the portraits have kind of taken it over, and so the sound makes it really unique. All right, I gotta call this out here. I know there's been some criticism in the past that our trailers and our gameplay and what we've shown so far has not had enough owls. Okay, so here we are at the owlery. We're looking directly at the owlery to show you all of the owls. It's a lot of owls. It's a lot of owls at the owlery. I all love the owls. fog rolling down that. Great callback. Great call. But no, I also love that as I one of my favorite things about just kind of going around on the outside of the school is that all those things that I see are places that I can go to, that I can visit. I just love that sensation, That's knowing so that that is cool. real. That lovely Scottish countryside. We're kind of closing out our mini tour of Hogwarts, and again, it was but a fraction of this enormous castle. But we're closing it out here in the clock tower, so another recognizable location. Yeah. But this is where crossed wands, which is the Okej, czyli secret, poszedł not do so wieży, ale secret nie door astronomicznej, club is, tylko that zegarowej. students have put together. Professors definitely know about it, but they think they're being clever. And it's run by this Lucan Brattleby here. Who's in a younger year, but we kind of like that he's running things. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. And this is a really good opportunity to now jump into combat, because really in the game this is going to be... Okej, to mnie bardzo ciekawi, bo te walki to będzie mój słaby punkt, pewnie będę za każdym razem pokonany. Więc od razu się zastanawiam, co jeśli ktoś mnie pokona w walce, czy umrę już w tej grze, czy wrócę do jakiegoś wcześniejszego punktu startowego, czy będę musiał iść od początku. Tak dużo pytań, tak mało odpowiedzi. The first time where you yourself get to learn about combat and combos in a big Może way, się in a new nauczę. way. For me personally, this was where the game like really starts to open up to the possibilities. Yeah. So we've set up a training dummy, and this is kind of an activity where you're supposed to execute according to kind of the iconography on the top. Now, what we see Okej, on the czyli top is tutaj the jakby active używamy spell, zaklęć, followed by które nam four, pokazują what we do just góry kind na of ekranie, locally żeby refer sobie je to as basic poćwiczyć. shots. There's certain spells what the wizards kind of like use, just kind of fling. Andrew's using one now. And you trigger that by tapping R2 on your controller. So you can see in the corner R2. So if you tap R2, that throws out a basic shot. But that R2 is also your gateway to all of the spells that you might slot. So if you hold R2 instead, you can see how the diamond expands. And if we let go, you see how it contracts. Yeah. And so if you hold it again, it expands. And so when it expands, then all the spells that you slotted while you're holding that button can now be tapped with your face buttons. Awesome. And not only that, but over the course of the game, you can gain additional spell diamonds, up to 4 additional ones, so that you can slot up to 16 spells, you know, pretty much instantly. And then that helped Matko. us. Czyli jeśli można prawie od razu użyć 16 zaklęć, no to ja nie wiem, czy ja to opanuję.
Podejrzewam, że te 4, które są na wierzchu wyświetlane, to po prostu będę tylko ich używał. Fulfill the fantasy of in combat I need to be able to access things Z very jednej strony jestem Yeah. podekscytowany, a z drugiej and so you trochę learn over the course przerażony of tym. these events, how to juggle not just the spell casting, but also it reinforces an understanding of another feature of the wheel, which is their cooldowns. So as you're casting spells, just to make sure that you're not just kind of like repeatedly using one thing over and over and over again, you can see cooldowns on the spells that he's using on the wheel. A ja chcę And then używać as you ciągle tych progress through the samych, game, there's dlaczego mi different to things that can odbieracie? affect things like cooldowns through your talents, different things that allow you to kind of like juggle and adjust and update those things. And so if you hold down R2 and you tap the D-pad, it will switch between your other diamonds if you've unlocked them, and that's how you access all those. Oh man. Nie wiem, czuję, że to będzie dla mnie za trudne. Yeah. So this is a great way to kind of learn how to pull things together, So you use pull those Leviosa combos right together. here. Yeah. Tap, Accio, tap, tap, tap. Awesome. Well Good done, job, Andrew. Andrew. And that's just against the dummy, but I mean, I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. I think now we can take on something a little more challenging. It's going to shoot back. Now let's talk about some more features of the combat system. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? We're on a PS5 dev kit here, so we're going to be able to kind of pause I'm ready. the action Yeah. and talk about what you're seeing on the screen, because there's about to be a lot going on. Okay. All right, here you can select if you want to fight with somebody else, some of One your of the other classmates. students. Yeah. But in this case, we're not. We want that action to feel a little more frantic towards you to really get you that sense of combat. So apparently you've got quite the reputation because they've got you up against 3 people. 3, yeah. Apologies. Off the jump. Ciekawe, czy można zginąć w czasie takiego pojedynku z innymi uczniami i uczennicami, ale też się zastanawiam, jakie będą opcje zapisu gry. Czy to będą jakieś punkty przywracania, że trzeba jakby przejść konkretny punkt, żeby potem do niego wrócić. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, chyba nie. Chociaż jak gracie w gry, to pewnie kojarzycie. Że są takie gry, że w dowolnym momencie możesz tę grę sobie zapisać, a są takie gry, że one są automatycznie jakby zapisywane, ale tylko w niektórych punktach. Więc jak na przykład przegrasz, zanim dotrzesz do kolejnego punktu zapisu, no to ta gra jakby cofa cię czasem nawet sporo do wcześniejszego momentu. No więc no, jestem ciekawy. Mam nadzieję, że będzie możliwość, żeby w dowolnym momencie zapisać grę i na przykład przed trudnym pojedynkiem będzie można ją sobie zapisać i jak się go przegra, to potem włączyć jeszcze raz. I tak do skutku. So I can explain this just because I know people are going to go into it, but we can probably just kind of jump in. Okej, zobaczę, co tu jeszcze napisali. Breakthrough Violet Shields with 4 spells. Okej, czyli tu znowu jakieś te przyciski na tym kontrolerze. Ja to nie ogarniam tego i tak. You're not the only one that has Protego and the ability to deflect. The enemies do too. And we actually play with that when it comes to the spell casting. So you notice that there are different colored kind of shields around the different characters. And you also notice that your spells have different colors on them. So to help players understand kind of like the function of their spells, we kind of put them into brackets. So there are damage spells, there are force spells, there are, I'm forgetting the other one, all this control spells. And so those things for the player, they wind up also being a color indicator for which actual spell to use to break the different shields that enemies can use. That way it rewards kind of like that close attention that you're paying
pain And on things. we've got this paused here now, and you can kind of see all the elements on the screen, the halo around the avatar's head, each of the different shields, to kind of give us a breakdown of what's Give us going a breakdown on. of different things that you're seeing. So you notice at the top that we're kind of like calling out which enemy you currently have targeted and their level and health. And so, you know, as you target different characters, you'll be able to get that breakdown. The halo over your head, whenever an enemy is about to an attack, it's almost like you have a little bit of a sixth sense for those things that are coming. If you see the halo, it means there's an incoming attack, and if you tap the triangle button by default, then that you will be able to deflect that attack that comes in and off with protect. And I love that deflect where it goes off and like hits things up and kind of breaks things off walls too. But also. Okej, czyli jeśli wokół kogoś jest na przykład niebieska tarcza ochronna, to żeby ją przełamać, trzeba też użyć niebieskiego zaklęcia jakby. A jeśli wokół naszego bohatera się pojawia taka aureola o jakimś kolorze, to znaczy, że przeciwnik, na którym teraz się koncentrujemy, zaraz nas zaatakuje. No, ciekawe. If you hold the button, then it doesn't just deflect. It also deflects and turns around with a counter attack stupefy that actually stuns the enemy. And you can use that even in your combos and stuff. So if you're focused on a character, you know, and you're doing your thing, and someone else attacks you, you can actually turn that attack into a direct attack on the person that you're comboing. Back into gameplay here. To już jest dla mnie za skomplikowane. Pretty handily finish these other students off here. No, słuchajcie, jak wydają zaklęcia. It's like a dance. O. Dla mnie to jest za szybko wszystko. Yeah, we really felt like in the movies there's almost like it's kind of like there's this element of kind of like fencing from a very great distance. That's such a good call. And there are a lot of things that we had to do with our controls and combat system in order to kind of capitalize on that idea that's pretty unique to the Wizarding world. Understandable. Well, perhaps you should try that next time. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Nie będę z 10 razy musiał walczyć z nimi, żeby wygrać. Okej. Quest zakończony. Wrap it up for us for now, for what we wanted to show you. Character creator, tour of Hogwarts, and just that little taste of combat. But we didn't want to leave you without, well, maybe a little taste of something that we may show in the future, may show next time. You know, so leaving the castle. Pamiętam ten most. Zwłaszcza z filmu. More owls confirmed. Owl mail. Oh, there's the owlry again. Yes, all of the owls. But yeah, just heading out here again to show you like from Hogwarts to the world beyond Hogwarts. And this is not somewhere where we're going today, but we will definitely be taking you in the future. A little glimpse at the scale of the castle back there. No, wygląda to fajnie. Right, so Robi to wrażenie, muszę powiedzieć. Ja tylko się zastanawiam, to jest pierwsza moja myśl, czy jak tak się tutaj staje, czy jakbym szedł cały czas do przodu, to mogę spaść i zginąć. Bo jeżeli tak, to jest duża szansa, że tak się stanie, znając mnie. Mam nadzieję, że tam jest jakaś taka niewidzialna bariera, że jak będę chciał, to będzie taka, wiecie, niewidzialna ściana, że będę szedł do przodu, ale i tak nie spadnę. Albo spadnę i ewentualnie, że spadnę i nic mi się nie stanie. Ale wtedy będę musiał znowu wracać jakoś do góry, nie? Więc to zajmie czas. Więc wolałbym, żeby tu była jakaś niewidzialna ściana. Ale sam ten świat rzeczywiście, bo Hogwart widzieliśmy i on wydaje się bardzo duży. A widzieliśmy tylko fragment. No i teraz mamy taki podgląd trochę na ten świat poza Hogwartem, który też był w poprzednim odcinku już trochę pokazany. Więc też wydaje się, że będzie sporo miejsca do eksplorowania. A little glimpse at the scale of the castle back there.
All right, so we're gonna wrap things up here, but I hope you guys have enjoyed everything that you've seen. But I think, James, you may have No, a jestem few bardzo other podekscytowany tą questions grą. here at the end of things. So Yes. while we're done with what we're showing on the gameplay side, I know there's a few things that you want to pick Alan and Boston's brains about. I would love that because there's a lot. Też mam mnóstwo pytań. All right, so some of these questions we did pull from the community secretly, but I did pull from the community. So, And also from, I mean, going through this, I Based feel like off of- yeah. you've come up with some things you want to talk a little more about. I'm sure. elaborate on because we went through character customization, Hogwarts itself, and even combat. So this would be like for the both of you guys. Will we be able to go back and change our character creation if we don't like it? So not everything, but there are certain things with hairstyle, hair color, so kind of like core shapes, Okay. you know, like with the body and face, not after the fact. Okay. But there are lots of things. There's kind of like a barber shop in Hogsmeade that you can go to, and Of course, there's inside a of wizard there, barber, yes, right? Okej, czyli w Change your Hogsmeade hair dużo color. się będzie działo. Holidays or something, right? Oh my gosh, that would be so cool. Fajnie, bo The to game już features a chyba o tym lot of, mówiłem poprzednio, appearance że w customization. książkach So Hogsmeade there's- trochę było there's a ton of zmarginalizowane jednak, sprowadzone do But takiej roli, że tam that's- po prostu in jest terms of bar like your character and stuff albo that you have kilka in character, barów. It's like a smaller set of what you saw. i there. że niewiele tam się w sumie dzieje. Awesome, awesome. Next question. What kind of leisurely activity can we do? Can we study with our free time? I mean, what will we be doing just hanging out in Hogwarts? Because as you progress through the game, there's a bunch of different missions that open up. Most Yeah. of them are driven by different characters' personalities. You know, some of them want help getting up to hijinks, or some of them want to just explore secrets in the castle Right, because right. there are new secrets in our castle to explore. And so, so I think there's a bunch of things to do. And when it comes to class, as I mentioned earlier, it's not just kind of like the mainline stuff. There are kind of like extracurricular assignments, some of which are optional, some of which are kind of like blockers for main mission. Kind of like you Okay. can't go on this mission Right. until you have the spell. And then the spell is open, you know, Right. the assignment and how you complete it Yeah, with yeah. with your professor. And so there are opportunities to study, so to speak, like with that. Right. But they do all take the form of our mission structure. Yeah. As you mentioned earlier. Wow. To fajnie. Będą jakieś questy, które trzeba pokonać, trzeba jakby wykonać zadania, żeby móc przejść dalej i żeby fabuła posuwała się do przodu, ale też będą takie questy, które nie są obowiązkowe, które można wykonać, a nie trzeba. Więc fajnie, bo pewnie są gracze, graczki, którzy mają różne preferencje. Niektórzy chcą jakby jak najszybciej wykonać główną misję i tylko na tym są skupieni, a inni wolą bardziej eksplorować świat, robić jakieś zadania poboczne, wątki poboczne rozwijać, więc super, że tutaj będzie gdzieś tam taki balans zachowany. Let's get into some combat right quick. Do spells have different levels or are they all equal? Do spells have different levels or are they all equal? I'm trying to think of how to describe that. So each spell has kind of like its own core identity and what it does in the game with regards to both kind of like puzzling, world exploration, and enemy combat and all that kind of stuff. Right. And then it's through the talent system, Okay. right? Okay. When you go into that, it's kind of like each of those spells has ways to kind of like advance and grow and change. Okay. And as you spend talents, in some cases, it even changes like the way you approach the battlefield and things like that. So I'd say that's no more true than with like dark arts, for example. Right. And as you go down that line and you kind of play around with those talents, it really does start to kind of like affect even how you approach combat and how you think about the battlefield. Brzmi I ciekawie. won't be touching the dark art stuff, but I know many of you guys will be. Maybe on your second playthrough? Yeah, second playthrough, yes. Okay. Dark. Ja na coming, pewno. Hashtag soon. Sporo tego było. Nie wiem czy zaraz, ale na pewno kupię przedpremierowo tę grę, bo jestem bardzo podekscytowany. Właściwie z każdym materiałem, który oglądam na temat tej gry, mam coraz większe oczekiwania, coraz bardziej chcę ją mieć, więc już się nie mogę doczekać. Na szczęście nie zostało już dużo czasu do tego 7 lutego,
bo wtedy będzie można zagrać przedpremierowo, czyli 3 dni wcześniej przed oficjalną premierą, jeśli oczywiście kupi się ją w przedsprzedaży jako wersję deluxe, co zamierzam zrobić. Więc nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że mnie nie zawiodą, bo no naprawdę mam bardzo duże oczekiwania wobec tej gry. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na jej temat, czy też jesteście podekscytowane i podekscytowani tak jak ja. Chociaż być może ja już teraz trochę nie wyglądam, bo nagrywam ciągiem od razu drugi odcinek, dlatego że stwierdziłem, że jak nie zrobię tego od razu, to pewnie nigdy tego nie nagram, a zaraz nagrywam trzeci. Więc pewnie za kilka dni ukaże się trzeci odcinek, w którym przyjrzymy się jeszcze raz, jak wyglądają 4 domy w Hogwarcie. No i najnowszy sprzed kilkunastu dni gameplay, też dość długi, chyba około 30-35 minut, więc zobaczymy, co tam się wydarzy. Także jeśli nie chcecie niczego pominąć, to zasubskrybujcie ten kanał, dajcie lajka, bo to na pewno pomoże temu filmikowi gdzieś tam wyjść z tej mojej bańki. Napiszcie komentarz, zwłaszcza napiszcie, czy też macie takie duże oczekiwania i czy też kupicie tę grę w przedpremierze. Także do zobaczenia, do usłyszenia, pa!